Wiesz, ile razy słyszałem tekst: stary, jedź do Irlandii, tam jest życie, tam zarobisz, tam się opłaca. Ile razy ludzie myśleli, że przyjadą, zaczną pracę i nagle wszystko się ułoży, a potem zderzali się z rzeczywistością tak mocno, że mieli ochotę wsiąść w samolot powrotny jeszcze tego samego dnia? No to teraz pytanie, czy Irlandia naprawdę jest tak świetna, jak mówią? Czy życie tutaj to rzeczywiście lepsza przyszłość? Czy może jednak tylko iluzja, która pęka przy pierwszym rachunku za wynajem? Dobra, nie będę ściemniał. Na początku rzeczywiście może się wydawać, że wszystko tu działa lepiej. Urzędy szybciej, praca łatwiej znaleźć, papierologia mniej skomplikowana niż w Polsce. Ale jak już trochę pomieszkasz, to zaczynasz zauważać, że nie wszystko jest tak kolorowe. Pierwszy szok: ceny. Wynajem mieszkania w Irlandii to coś, co potrafi złamać człowieka na starcie. Jeszcze kilka lat temu kawalerka w Dublinie kosztowała 1200–1400 euro. Dzisiaj 2–2,5 tysiąca euro za jedno pomieszczenie. Chcesz większe mieszkanie? 3 pokoje? To licz od 3,5 do 4 tysięcy euro. Za takie ceny w Polsce miałbyś luksusowy apartament, a tutaj masz wynajęte 4 ściany, często z meblami z lat 90. A jak chcesz wynająć tylko pokój, nie myśl, że będzie łatwo. 800–1200 euro za kawałek przestrzeni to normalka. Jeszcze musisz wygrać wyścig z 30 innymi chętnymi, bo oferta znika w godzinę. No dobra, powiesz, ale przecież zarabia się więcej. No właśnie, zarobki w Irlandii na pierwszy rzut oka wyglądają dobrze, ale jak policzysz koszty życia, to już nie jest tak różowo. Weźmy jedzenie. Chleb 2–3 euro. Mleko 2 euro. Mięso? No lepiej nie pytaj. Jak robisz większe zakupy, to 100 euro idzie jak woda. W Polsce za te same rzeczy zapłacisz połowę, a może i mniej. No to teraz dobijmy temat. Służba zdrowia. Myślisz, że w Polsce NFZ jest źle? Poczekaj, aż zobaczysz, jak to wygląda tutaj. Lekarz rodzinny 60–80 euro za wizytę. Dentysta 150–300 euro za leczenie. Jak trafisz na SOR, to możesz tam siedzieć 12 godzin i modlić się, żeby w ogóle ktoś się tobą zainteresował. A jak nie masz ubezpieczenia, cóż, to możesz się zadłużyć tylko przez to, że miałeś pecha i zachorowałeś. I wiesz co? To wszystko sprawia, że coraz więcej Polaków zaczyna się zastanawiać, czy to jeszcze się opłaca, czy nadal warto tu mieszkać, skoro w Polsce standard życia powoli się podnosi, a różnice w zarobkach nie są już tak ogromne. A ty co myślisz? Znasz kogoś, kto wrócił z Irlandii, bo miał dość? A może sam zaczynasz się zastanawiać nad powrotem? Daj znać w komentarzu. Jak przygotować się do wyjazdu do Irlandii? Kompletny przewodnik. Dobra, jeśli mimo wszystko myślisz o przeprowadzce do Irlandii, to lepiej się przygotuj, bo jak przyjedziesz tu w ciemno, to może się okazać, że pierwsze tygodnie będą koszmarem. Wiem, co mówię, bo sam kiedyś tak zaczynałem i nie polecam. Więc jak się przygotować? Oto wszystko, co musisz wiedzieć przed wyjazdem, żeby nie wpakować się w kłopoty. Pierwsza sprawa: pieniądze. Nie wiesz w bajki, że wystarczy 500 euro i jakoś to będzie. Minimum 3000 euro na start. Inaczej będziesz żył na suchym chlebie i modlił się, żeby szybko znaleźć pracę. Wynajem pokoju wymaga depozytu, pierwszego czynszu, czasem nawet referencji. Jedzenie kosztuje, transport kosztuje. Nie chcesz być w sytuacji, gdzie brakuje ci kasy już po tygodniu. Druga sprawa: dokumenty. Dowód osobisty, paszport, kopie dokumentów w wersji elektronicznej i papierowej. Jeśli masz jakieś certyfikaty, świadectwa pracy, weź je, mogą ci się przydać przy rekrutacji. Trzecia sprawa: numer PPS i konto w banku. Bez PPS nie dostaniesz pracy, a bez konta wypłaty. Żeby dostać PPS, musisz mieć adres. A żeby wynająć coś legalnie, czasami potrzebujesz numeru PPS. Tak, to błędne koło. Dlatego warto jeszcze przed wyjazdem sprawdzić, czy pracodawca pomoże ci z formalnościami. Czwarta sprawa: mieszkanie. Zapomnij o szukaniu mieszkania po przyjeździe.
Jeśli nie masz gdzie się zatrzymać, oferty na daft.ie, rent.ie, Facebook Marketplace to podstawa, ale nigdy nie wysyłaj zaliczek przed obejrzeniem mieszkania na żywo. Mnóstwo ludzi pada ofiarą oszustów, którzy zgarnęli kasę i zniknęli. 5. sprawa, praca. Nie licz na to, że coś znajdziesz od razu. Lepiej jeszcze przed wyjazdem wysłać CV, umówić rozmowy. Portale takie jak indeed.ie, jobs.ie. Możesz też chodzić osobiście i zostawić CV w gastronomii i budowlance. To działa. 6. sprawa. Telefon, internet. Musisz mieć irlandzki numer. Operatorzy takie jak Tri, Vodafone czy Air mają tanie pakiety z nielimitowanym internetem. Około 20-30 euro miesięcznie. Podsumowując, jeśli dobrze się przygotujesz, to twój start w Irlandii będzie o wiele łatwiejszy. Jeśli wyjeżdżasz na pałę, liczysz na szczęście, to możesz się mocno przejechać. A teraz pytanie do ciebie. Masz już plan na swój wyjazd? A może znasz kogoś, kto się wpakował w kłopoty przez brak przygotowania? Daj znać w komentarzu. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów o Irlandii, kliknij tutaj. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!